A dziś zapraszam na film o tacy, która żyła swoim własnym życiem, która robiła ze mną co sama chciała. Wyszła nie najgorzej, może być taka taca do ogrodu, ale miała wyglądać nieco inaczej. No ale zacznijmy od początku i będę Wam dawała znać, gdzie coś poszło nie tak. Zresztą chyba sami zauważycie. Plan był dosyć prosty. Przyklejam papier ryżowy, potem dorabiam tło, takie wiecie, fantastyczne, żeby ślicznie wyglądało. I chciałam, żeby przy brzegach było nieco przyciemnione, żeby wychodziła taka głębia kwiatów. A potem jakiś mały szablonik i koniecznie zadrapania na brzegach, bo ja uwielbiam zadrapania. Zaczęło się fantastycznie. Najpierw obdarłam brzegi papieru, bo takie potargane łatwiej jest wtopić w tło. Przykleiłam i całość zabezpieczyłam lakierem akrylowym matowym. Kolejny krok to także bułka z masłem. Po prostu trzeba dorobić tło, a tło nie wygląda na trudne. Takie trochę ciapy możemy porobić. Myślałam, że to będzie od razu fantastycznie wyglądało. No i pamiętajcie, że brzegi miały być ciemne, żeby kwiaty dostały takiej pięknej głębi. No i jak to w życiu bywa, to są opowieści z mchu i paproci, czyli żwirek jakoś, a muchomorek zupełnie inaczej. Na początku wszystko szło dobrze. To tło nie jest trudne, same plamy, więc wystarczy tak trochę popaprać i powinno być fantastycznie. A okazuje się, że z tłem jest tak samo jak z facetem. No wiecie, facet to facet, ale przystojny facet to już zupełnie coś innego. Więc tło to tło, ale dobrze zrobione i dobrane tło to coś zupełnie innego. Patrzę na to, co mi wyszło i to jest naprawdę marne tło. Może w kamerze nawet nie wygląda jakoś szczególnie źle, więc zrobiłam zdjęcie i zaniosłam dziewczynom do pracy, żeby oceniły. Na Julię i Klaudię w tym zakresie zawsze mogę liczyć. Popatrzyły na zdjęcie i już po minach wiedziałam, że nie jest dobrze. Obie powiedziały, że za ciemne i trzeba rozjaśnić. Nie takie pasztety poprawiałam, więc następnego dnia wzięłam się jeszcze raz za przemalowywanie tła, tyle że tym razem jaśniej. Pozwolę sobie zacytować kawałek znanego utworu. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Więc to tło już dawno powinno być skończone, już powinnam dać mu spokój. Ono nawet źle nie wyglądało, a ja je ciągle maluję. Rozjaśniam, przyciemniam, poprawiam. Nawet nie macie pojęcia, ile czasu na tym straciłam. No bo chyba straciłam. To nie było konieczne. To nie dało jakiegoś efektu wow. Pochlapałam, potem polakierowałam i mogłam sobie już dać spokój. Ale człowieka korci, ale człowieka nosi. Więc pomyślałam, że jeszcze przywalę szablonik. No bo przecież dobry szablonik nigdy nie jest zły. Popsikałam go klejem do szablonów. No i zaczynam odbijać. Czarna farba akrylowa oraz pędzel do szablonów. No i tym razem też tak 50 na 50. Połowa odbitek jest fajna, a druga połowa powiedziałabym, że niepotrzebna. Ale, zanim rzucicie kamieniem, to najłatwiej wymądrzać się z perspektywy czasu, jak to już jest gotowe. Ale jak człowiek jest w ferworze walki, to go po prostu nosi. Bo z tym szablonem to mogłam skończyć tu. Ten jeden właściwie wystarczył i dobrze to wyglądało. Ale coś mnie opętało, bo jeszcze odbiłam szablon tu i jeszcze w innych 5 miejscach. No dobra, nie ma co marudzić, spróbuję podsumować to, co mi się podoba, a to, co uważam, że mogłoby być zrobione lepiej. Pierwsza odbitka dobrze wygląda, druga niekoniecznie, natomiast te kwiatki w rogach to dzisiaj nie odbijałabym na czarno, raczej zrobiłabym je w takiej ciemnej zieleni. Popatrzyłam na moją tacę, doszłam do wniosku, że te odbitki bardzo przyciemniły mi kwiatki i teraz trzeba to wszystko rozjaśnić. Tylko jak? Wy już wiecie, wymyśliłam, że zrobię podziały między deskami i one będą w białym kolorze. Trochę nietypowo. Wydaje mi się, że nigdy w ten sposób nie malowałam podziałów między deskami, ale dopóki nie spróbujemy, to nie wiemy, jak wyjdzie. Więc jeżeli mielibyście kiedyś pomysł, żeby rozjaśnić swoją pracę albo urozmaicić swoją pracę właśnie w ten sposób, to białe podziały desek tak wyglądają. No i jeszcze małe cieniowanie, wtedy deska wygląda troszkę bardziej realistycznie, ale znowu przyciemnia pracę. No dobra, ja już tego nie rozdrapuję, niech tak zostanie.
Generalnie efekt desek malowanych bardzo lubię, więc bez względu na to, czy Wam się podoba, czy nie, deski fajne są. Pamiętacie, mówiłam na początku, że chciałam, aby taca miała obdrapane boki i najlepszym preparatem do tego jest Vintage Effect. Generalnie działa jak świeczka, tylko jest bardzo rozwodniony i nakładamy go super cieniutko. Przed nałożeniem preparatu troszeczkę przyciemniłam brzegi tacy, bo wydawało mi się, że jeżeli zrobię ciemne boki i zadrapania wyjdą mi prawie białe, to nie będzie dobrze wyglądało. Lepiej będą takie delikatnie zielone zadrapania. Pierwsza wersja brzegów tacy miała być ciemnozielona. Ileż to ja się namieszałam farby. Jaki to piękny zielony miał być. 18 kolorów zieleni zmieszanych razem. Do tego jakaś szarość, coś jeszcze. No po prostu cudawianki. W połowie mieszania farby wyłączyłam kamerę. Potem jeszcze mieszałam. Potem ten zielony wywaliłam do kosza i rozrobiłam różowy. Tak sobie myślę, że moja taca na poziomie podkorowym powiedziała mi, gdzie ja ten zielony mogę sobie wsadzić i że ma być różowy. Wiecie co? Chyba miała rację. Ten różowy dużo lepiej wygląda. A przed nami jeszcze jeden pasztet, który nie do końca poszedł po mojej myśli. Pomyślałam, że przypierniczę jeszcze jeden szablonik, ale tym razem odbiję na biało. Po pierwsze to odbijanie się nie nagrało, po drugie oderwał mi się kawałek farby podczas odrywania szablonu. No ale w deku twardym trzeba być, a nie miętkim. Takimi rzeczami to ja się nie będę denerwowała, po prostu to za chwilę zamaluję i nic nie będzie widać. Ale jeszcze trochę przyciemnię tacę. No chociaż troszeczkę, tak te brzegi, żeby wszystko do siebie pasowało, żeby spójnie wyglądało. No i jeszcze zostało mi trochę obdrapać brzegi i jeżeli myślicie, że to szczęśliwy koniec, to jesteście w mylnym błędzie. Zanim podzielę się z Wami ostatnim genialnym pomysłem, to jeszcze tacę polakieruję, a raczej polakieruję tylko boki, ponieważ po przetarciach trzeba je porządnie polakierować, żeby nam się niechcący taca dalej nie wycierała i nie robiły nam się większe przetarcia, bo to w pewnym momencie źle wygląda. A środek tacy zawsze warto przelakierować jakimś lakierem odpornym na temperaturę, żeby nam się niepotrzebnie gorące kubki nie przyklejały do tacy. Użyłam lakieru o nazwie Hard, jest bardzo twardy i termoodporny. I zrobiłam taki cud, którego nie widać w kamerze, a który wygląda dosyć paskudnie. Chodziło mi o to, żeby wylać lakier i podczas gdy schnie, przejeżdżać pędzlem, żeby zrobiły się takie, wiecie, taki rodzaj 3D efektu drewna. Żeby ta powierzchnia nie była gładka, żeby miała jak gdyby takie szczelinki po nierównym drewnie. Uczciwie mówię, nie róbcie tego, to wcale fajnie nie wygląda. Zeszlifowałam tak trochę lakier, a potem go jeszcze raz wylałam. Teraz powierzchnia jest prawie gładka i na duży plus zaliczę mojej tacy, że w dziennym świetle wygląda dużo lepiej. Koniec. Jak zwykle listę wszystkich produktów, których używałam, znajdziecie w opisie wideo. A deku zakręconych zapraszam na naszą grupę na Facebooku Inspirello i przyjaciele. Do zobaczenia.